I Monio nakupowałem napoje, która chciała, słuchaj, chciała lekko gazowane, dostała lekko gazowane. No ma taką wodę, no, co mam powiedzieć. Nie wiem. Że wiesz, to nie jest takie proste, kurwa, jak się wydaje, kurwa. Nie wszystko. Więc jak możesz, kurwa, rób jakieś żarcie, kurwa, ja ci, kurwa, za to zapłacę, kurwa, nie ma problemu, kurwa, powiesz tam idę i tak dalej, kurwa. Po prostu, kurwa, jak wiesz, jak ja robotę znowu znajdę, to, kurwa, nie będę miał czasu na gotowanie na cokolwiek, kurwa, bo ja będę wyjeżdżał, kurwa, pewno z domu rano, kurwa, i wracał, kurwa, wieczorem, nie? Tak, tak to się będzie działo, kurwa. Jak możesz, jeżeli masz okazję, kurwa, tam coś dorzucić, kurwa, 2 marchewki więcej, kurwa, pół paczki ryżu, powiesz mi, ile mam ci, kurwa, dopłacić, ja dopłacę, kurwa, wezmę jedzenie, kurwa, tam do domu i tyle, nie? Nie mam po prostu moja sił, kurwa, czasami, nie? A to by i tak nie zależy, bo i tak stoisz przy kuchni, tak stoisz przy kuchni, kurwa, to jak wrzucisz 2 marchewki więcej, to ci się, kurwa, świat nie zmieni pewno, znając życie. No, więc właśnie o to się, kurwa, pytam, kurwa, czy taka jest, kurwa, wiesz, co? No spoko, kurwa, ja tam się do was jutro wybiorę, kurwa, tak czy siak, kurwa, tak. Wiesz co, bo ja już jestem od 2 tygodni. Wiesz co, ja i tak jestem od 2 tygodni więziony w chacie, kurwa, tam nie po prostu muszę, kurwa, gdzieś wyjść. Nie, już nie chodzę do pracy. A, no, a wiesz, takie wyjścia do pracy to wcale nie jest, kurwa, jakiś tam, nie wiem, rarytas. No, idziesz spać, kurwa, tak to się kończy. Dobra, morda. No, miej to na uwadze, to co się tam zapytałem, kurwa, tam. Jak możesz, kurwa, to nie ma problemu takiego, kurwa, to jak najbardziej, nie? Jestem za, a nawet przeciw, kurwa. No, no, dobra, no na razie, no pa. Takie widzisz, kurwa. Gadanie, kurwa, z laskami, kurwa. Laski wiedzą swoje, kurwa. Nie wiesz, z jakich mężony, kurwa. Będziesz miał. Znaczy, tak, kurwa, no, blondyna. Będziesz miał przejebane. Dobra, zaraz wracam.
Przerąbana akcja. Ale jazda. Ratuje mi to dupę, ratuje mi to życie. Niesamowite, niesamowite. Cześć moi drodzy. Ostatni raz. Najbliższy uśmiech taki. Za pół roku, najwcześniej za pół roku, albo za rok. Cześć moi drodzy, więc cóż, jest to ostatni moment, gdzie pokazuję się Wam z takim uśmiechem. Idę właśnie na wizytę do ortodonty, założyć sobie aparat. Tak. Myślałam, że zrobię to w Polsce, ale że już tyle czasu do Polski nie mogę trafić, to stwierdziłam, że może tutaj zapytam się, jak wychodzi to cenowo. I cenowo to wychodzi bardzo korzystnie, bo w Polsce za jeden łuk aparatu, ja ogólnie potrzebuję tylko na dół, z powodu krzywiących się zębów na dole tutaj, bo mi się jest taka presja jednego zęba na drugi, że boję się, że po prostu mi się przełamie. No ale z reguły ortodonci nie zakładają, z reguły jak zakładają aparat, to zakładają aparat i na dół, i na górę, bo jak się na dole przesuwają zęby, to też te zęby u góry trzeba odpowiednio dopasować. Więc z reguły to jest aparat i na górę, i na dół. I w Polsce tak się orientowałam cenowo, też pytałam na Instagramie, Was pytałam, ile mniej więcej kosztuje taki aparat, i większość osób mi pisała, że to jest 2000 zł za łuk. 2000 zł. Więc stwierdziłam, dobra, no spróbuję zobaczyć, jak to wygląda tutaj w Wenezueli. I w Wenezueli, no cenowo różnie mi podawano. Podawano mi około $300 za łuk. Czyli $300, no to jest, wiecie, jakieś 1000. No czyli wychodzi tak, że mogę mieć tutaj górę i dół w cenie tak naprawdę prawie, że w cenie jednego łuku w Polsce. Więc to się naprawdę opłaca. No i umówiłam się na wizytę do ortodonty. Małą pana tydzień temu. Sprawdził mi wszystkie ząbki, porobił mi zdjęcia, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Bardzo fajny ortodonta. No i zdecydowałam się założyć aparat. Co prawda może być to skomplikowane, bo prawda, co jakiś czas trzeba chodzić do ortodonty, żeby ten aparat dokręcać, żeby go przestawiać i ustawiać. Po co mi monitor zgasiłeś? Kurwa. Szonka z czosnkiem.
Ejlu widło. Ejlu widło. Smutne. Tyle porcji miałem. 600 pieniędzy. Wiecie, co można kupić? Mogłeś go zaprowadzić inną drogą przez obwodnicę, ale wtedy by nie wysiadł. Nie dałby mi kasy. Żałuję to. Słuchaj. Ale spodziewałem się, że w końcu nie będzie. Powinno być osiągnięcie za to, że nie wziąłem. Dobra, mi to. Książka. Ojej! To jednak przyszedł ze mną. Cieszę się, że chciał. Hej! Ło. A, to jest. To jednak chciałeś do mnie przyjść. O, piję. O, to chodź. Trochę się wystraszyłem, nie ukrywam. Policja mi zaraz tyle. No to fajnie, że tu jest. Cieszę się, że cię widzę. Trzeba było od razu powiedzieć, że wolisz sobie z tyłu posiedzieć. I trochę się przejechać. Tak one. Jej. Woli. No chodź. Wracam do... Mam trochę piwa dla ciebie. Presja. Ojej, ale ty trafisz. Masz potrzebę? Jaka? No to mnie sprankował. Chodź tu. Nie mam z kim mieszkać tyle czasu. Będzie kanapie ładnie. Jadą panowie policjanci z typu, dobra? I siad. Ty nie narobiłeś spodnie przez przypadek? Nie wygląda to na jedno. Nic nie czuję. Siadaj. Siadaj tu. Rozgryź. Nie ma problem. No. Ej. Co jest? On chyba nie ma. On woli leżeć. Sugeruję, żebyś leżeć to tak niekulturalnie. Jeśli nie potrafisz inaczej, to i to niedobrze. No dobra, to idźcie przejść po dwa. No dobra. Chodź. Chyba, że jednak chcesz tu. Jedną próbę jeszcze. Nowy. O, dobrze. Dobry. A wiesz co? Zaraz tu będzie. O, od razu. Od razu lepiej. O, tu cię usadzi. Więc słuchaj. Jest samochód. Ty masz otwarte oczy. Nie wiadomo, ja nie wiem jak długo będę w Wenezueli, więc to jest taki trochę problem, ale tak naprawdę to ja nigdzie nie jestem w jednym miejscu tyle czasu, żeby móc sobie pozwolić na takie założenie aparatu. Więc stwierdziłam, że dobra, no założę tutaj, a potem będę ewentualnie szukać ortodontów, którzy podejmą się prowadzenia tego leczenia, kontynuacji tego leczenia. Ja mówiłam wam, że z reguły podają ortodonci $300 za łuk. Z racji tego, że ja oczywiście moją diastemkę sobie zostawiam, ja jej nie likwiduję, to jest za bardzo mój znak rozpoznawczy, żeby ją likwidować. Więc tutaj u góry będę mieć tylko drucik, aparat u góry będzie tylko z tyłu i na dole oczywiście na całych zębach. Więc za całość zapłacę, już zapłaciłam $460, także w ogóle jaki hardcore. Zakładam aparat na zęby w Wenezueli, kto by przypuszczał. No. A to pamiętam Michał Szczęśniak, inny podróżnik, który podróżował właśnie też po Ameryce,
Południowej, autor książki Podróż intuicyjna, której jeszcze nie czytałam, bo mnie nie ma w Polsce, ale jak wrócę, to oczywiście przeczytam. No to on, pamiętam, jak był w Wenezueli, to mówił mi, że żałuje tylko, że sobie aparatu na zęby nie założył w Wenezueli. No i gdzieś tam ta myśl mi utkwiła w głowie, no i widzicie, no i żeby nie żałować, tak jak Michał, to ja zakładam sobie aparat na zęby w Wenezueli, także no, będzie ciekawie. Ja mam. Teraz naprawdę ostatni uśmiech. Idziemy do pana doktora. Por aquí estamos, martes, el segundo de febrero, ¿verdad? 2 de febrero. 2 de febrero. Aquí estoy perdiendo mi sonrisa por los próximos 6 meses, por lo mínimo. Ahí vamos con el doctor Eduardo. Y disculpa, ¿cómo se llama usted? Sol. Sol. Ay, qué bueno. Ella es un sol. Y es Y con todo el un sol. sol. Ahí vamos. Bienvenida, Adriana. Ya tú vas a ver que te va a ir muy bien y muchas gracias por la confianza. Así es. Gracias a usted. Ahí vamos. Cantamos, bailamos, echamos bromas y todo. Y los viernes en la tarde hay especiales. Ajá. ¿Por qué viene de la tarde? ¿Por qué no martes de la tarde? Ah, pues claro, pues ya viene el fin de semana, entonces ya tú sabes que para abrir una botellita de vino, una cosita así. Así que bueno, si quieres una cita los viernes de la tarde, estás totalmente invitada. Ya, bueno, la próxima cita viene de la tarde. Vamos, paso por aquí. En Polonia los doctores no son tan simpáticos, ¿no? No bailan, no cantan, no. No, Todo eso sabe todo. todo debe ser profesional. A ver. La felicidad. Pensar en ti, pensando en ti. Bueno, pero aquí no nos vamos a concierto de aquí a Polonia, pues. Ok. Vale, un besote. Bueno, mi amor, después hablamos tú y yo, porque estoy trabajando. Ok, la gomita lo que hace es sencillamente aguantarla dentro del bracket, ¿ok? Y el bracket es como que dice el reservorio, pues. Amanda zniknął. I Oka zabrali. On poszedł z nimi. Mandat jest. Policji nie ma, jaka nie ma. Co robi? Jedziemy zarabiać kasę, tak? Jedziemy. Zadowolony. Jakimś odwdzięciem za taki dobry uczynek? Czemu nie? No. Nie, oczy te są pianki. Bili nic stoją. Jakowi. No, Co mam nerwuje mnie ten typek, który nie wie, co ma mówić.
Psychoza po prostu. Także to zostawi. Wytrudniony? Tak, można jechać tu jak fajnie. Zatankowane do pełna. No to w drodze. Pamiętacie może, gdzie były zlecenia? Czy ten tutaj po lewej będzie też? ¿Dónde debe estar el alambre para poder mover el viento? ¿Lo ves? Entonces así es como se arma todo. Me cantaron y bailaron y todo. La próxima música polaca. Por favor, necesito aprenderme alguna canción polaca para poderla cantar. Pero no me la voy a aprender en polaco, me la voy a aprender en español, para poderla cantar. Pero qué pena que uno pone el bracket solamente una vez a la vida, porque el concierto fue espectacular. Bueno, pero no te preocupes que todos los controles te podemos cantar lo que tú quieras. Ay, qué bueno. Gracias por la confianza. Gracias, Adriana. gracias a usted, gracias por la música, gracias por todo. Vale, buenísimo. No dobra, muszę wam powiedzieć, że strasznie dziwne uczucie. Wiecie, jak tak wpadnie wam kawałek jedzenia do zęba i czujecie to jedzenie, to tak teraz wyobraźcie sobie, jakbyście mieli przyklejone cukierki do zębów albo przyklejone, nie wiem, landrynki do każdego zęba. To tak się czuje, to takie wielkie się czuje. No i ten drucik z przodu też. O, on się rusza, ale jazda. Ale czuć i z ustami problem, no. Mira que vino mi amigo pa buscarme. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Robin? No, para ver, como 1 hora y media. Coño, pero tú estás loco. A mí me duró 2 horas y media con el doctor. Claro. Y para comer no se lo quita o tienes que comer con eso. ¿Cómo que quitar? Eso yo tengo para 1 año así duro. Bueno, puede ser que Mira. 6 meses. No soy yo y mira cómo me ponen corazón. Mira, pero que parezco más rockera yo, ¿o qué? No vale, te ves muy light. Muy light, ¿qué significa Muy eso? light, muy cool. Muy... Ay, te ves más joven. ¿Más joven? Claro. Eso. Estás como una niñita con un juguete nuevo, ¿viste? No nie wiem, jak młodziej wyglądam, to spoko. To się opłacało. Kurde, nie dość, że będę mieć proste zęby, to jeszcze młodziej będę wyglądać przez rok. Tyle wygrać. Po całym mieście w aptekach szukam czegoś, co się chyba nazywa po polsku, nie wiem, guma ortodontyczna. Taka pasta, którą się pokrywa aparat, żeby nie drażnił dziąseł. Bo już mam tak pokrojone policzki od środka, że płaczę. Prawie nic nie jem, bo to jest taka przerąbana akcja. No i szukam. Podobno w tej aptece coś takiego ma być. Już mam w 5-6 aptekach i nie mają. Ale tutaj jest szansa, No nie mają, nic tego nie mają. Po prostu ten ból jest real. Ten ból jest realny. Więc no trudno. Mam tak wspaniałego ortodontę, że mi przywiózł ostatnie pudełeczko. To jest w ogóle, zobaczcie jak to wygląda. Jak to otworzyć? Czekajcie. Coś takiego. Guma. I na wierzch, tam gdzie wystaje aparat, żeby nie rysował policzków, no przecież wow, aż mam strasznie spuchnięte te policzki od środka, jak zobaczę, jak patrzę w lustrze, normalnie porysowane strasznie. A korzystam z okazji, zobaczcie, ładne południe. Dobra, idę to naklejać na aparat, bo jestem wyczerpana fizycznie, całkowicie. Ale ortodonta mówi, że to normalne, że takie wyczerpanie całkowite organizmu
zmęczenie to naturalne. Nie myślałam, ja osobiście nie myślałam, że to tak będzie. Ja myślałam, że dobra, tam będzie drażniło coś w zęby, niewygodnie, 2 dni będzie się źle jadło, będzie bolało, ale bez przesady nie myślałam, że całe po prostu ciało będę mieć jak flak. Będę bez sił. Tego się nie spodziewałam. No dobra, już tak za późno. No. Normalnie to jest tak zarąbiste, że aż się muszę z tym z wami podzielić na kamerce. Założyłam sobie to na tylne zęby tutaj, po prostu automatycznie nie czuję nic, nie czuję rysowania, po prostu wow, taka ulga, że wow, po prostu wow. Boże, jestem szczęśliwa, ratuje mi to dupę, ratuje mi to życie. Czuję się jak człowiek, niesamowite. No jeszcze na koniec taki update, bo już mija kilka tygodni odkąd mam aparat. No cały ten początkowy kryzys na szczęście zażegnany, już jest ok. Aczkolwiek no po każdej wizycie kontrolnej jednak te pierwsze dni są takie niekomfortowe, bo czuć większy ścisk, większy nacisk na zęby, ale jest ok. No i na koniec wam chciałam powiedzieć jeszcze, jak to wyglądało cenowo. Więc za aparat zapłaciłam $480. No wspominałam wam, że z reguły jest około $300 za łuk, czyli powinno być 600. No ale wiecie, no nie mam tych tutaj z przodu założonych ceregieli, landrynek, więc mój aparat kosztował mnie $480 i wizyty kontrolne, które mam co 3 tygodnie, kosztują $40. Więc jak ktoś ma aparat na zębach w Polsce, no to mniej więcej orientuje się cenowo, że jednak wychodzi to taniej w Wenezueli. No i mój ortodonta jest na tyle spoko, że mówi, żebym się nie przejmowała, że jak pojadę do Kolumbii, to on tam ma swoich jakichś tam znajomych ortodontów, którzy mogą mi kontynuować leczenie, a jeśli nie, to w Europie. W Polsce jeszcze nie ma nikogo, ale mówił mi chyba, że w Niemczech, czy w Danii, czy gdzieś tam, ale ogólnie mój case, moja sytuacja nie jest aż tak strasznie skomplikowana, żeby nie mógł się jej podjąć jakiś inny ortodonta, więc jest wszystko, jest git, idziemy do przodu. Już widzę, że mi się zęby przesuwają, także spoko. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że w ogóle jak znalazłam tego ortodontę, jak w ogóle wybrałam ortodontę, jest trochę inaczej niż w Polsce, aczkolwiek tak wydaje mi się, nie mam już 1,5 roku w Polsce, ostatnio coś wrzuciłam na Facebooka, na stronę moją, to mi powiedzieli, oj Ada, wrócisz, to kraju nie poznasz. Także no nie chcę mówić, jak to jest teraz w Polsce, ale z tego co pamiętam, no to jednak wiecie, nie szuka się, nie jest tak, że się szuka lekarza czy ortodonty na Instagramie czy na Facebooku, prawda, tylko raczej gdzieś, no nie wiem, może w internecie, w Google, ale tak, żeby na Instagramie to nie. A co zrobiłam ja? Wrzuciłam na Instagrama zapytanie, też jest dużo ludzi, którzy tutaj mnie followują na Instagramie, właśnie Wenezuelczyków, więc rzuciłam po prostu zapytanie, czy ma ktoś znajomego ortodontę, albo czy ma ktoś takiego ortodontę, którego jest w stanie polecić. I zaczęli mi pisać ludzie, polecać swoich dentystów, ortodontów. I tam zaczęłam właśnie zagadywać i pytać na Instagramie, pytać co i jak tam. No i z reguły ortodonci mają swoje profile, wrzucają storiesy, wrzucają relacje, wrzucają zdjęcia. No,
Dziękuję już. I teraz jedziemy 2 razy i będziemy przyjeżdżali po mechanika, to zobaczymy samochód olejków. Mam Są jakby obecni w mediach społecznościowych. No i też jest ciekawe, już nie wiem jak teraz w Polsce, już nie wiem, po prostu mówię, że nie wiem, ale tutaj w Ameryce Południowej, w Ameryce Środkowej też WhatsApp to jest taki podstawowa forma komunikacji. To już nie jest tak, że się dzwoni, to już raczej jest wszystko na WhatsAppa. Więc ja z ortodontami, z którymi rozmawiałam, i z dentystami, z którymi rozmawiałam przez WhatsAppa. Wysyłałam im wiadomości głosowe, mówiłam jaka jest sytuacja, kim jestem i tak dalej, i tak dalej. No i na wiadomościach głosowych się porozumiewaliśmy i z tych wszystkich ortodontów, z którymi rozmawiałam, no to najbardziej senior Eduardo po prostu jakoś tak mi kliknął i bardzo fajnie podszedł do mojej sytuacji, mówiąc właśnie, że nie ma problemu, że jeśli będę potrzebowała wrócić do Kolumbii, to on tam ma znajomych ortodontów, którzy bez problemu się mną zajmą, więc takie podejście też takie pozytywne bardzo mi spasowało, no ale wiecie, no ja mam do niego kontakt na WhatsAppie i zawsze jak coś potrzebuję, coś mi się dzieje, coś mi tam tutaj wypadnie drucik, bo się zdarzały takie sytuacje, no to WhatsApp, wiadomość głosowa i tak dalej. I to jest absolutnie normalne, nie wiem jak teraz w Polsce, musicie mi dać znać, ale tak to wygląda i wiecie, no znalazłam swojego ortodontę na Instagramie, uważam, że naprawdę profesjonalny gość, jestem zadowolona, śpiewa, tańczy, wiecie, jakby nie mam absolutnie nic do zarzucenia, czyli ogólnie podsumowując, mega zadowolona jestem, że założyłam aparat tutaj no i zobaczymy jak to dalej się będzie układało. Także tak, dajcie znać, czy w ogóle podoba wam się taki film, czy to jest w ogóle interesujące, jak jakaś blondynka zakłada sobie aparat na zęby w Wenezueli, czy chcecie więcej takich filmów z takiego codziennego życia, czy raczej was interesują takie wyprawy bardziej z Robinem, wiecie, rower i tak dalej. No jestem ciekawa waszych opinii. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę, subskrypcje, pomagajcie mi jak możecie, jeśli chcecie. Jeśli nie chcecie, to też spoko. No i co, ściskam was mocno, buziaki. Hello, my name is Jen. Welcome back to my channel. I don't have an intro, but I do have a story for you today. This video is going to be very Sweden-centered, but I think Sweden is a good example to point out when talking about feminist hypocrisy, which is something I like to talk about on this channel. Swedish feminists have started a so-called women's strike, this time for another Me Too situation, and I have some thoughts that I wanted to share with you today. The first part of this video is going to be about that Me Too case involving Göran Lambert, a top lawyer in Sweden. If you don't want to hear about that part but want to hear about the protest, you can jump to this part of the video. So without further ado, let's just get into it. Göran Lambert is a 71-year-old top lawyer who was recently accused of He was taken to court by an anonymous young woman that we're going to choose to call Jane Doe throughout this part. In this case, he was the one who chose to go public with his name and face after the media had been speculating for some time about who this top lawyer could be. The investigation into Göran Lambert was dropped and no charges were made against him. After his release from jail, he chose to make a press conference wherein he clumsily explains himself using
terms such as I was weak in spirit and flesh, and I don't grope, I caress, or something to that effect. I'm not really quite sure how to translate the slang word that he used, but gross. He made himself sound like a complete creep. And he also name dropped the women who wanted to be anonymous, which is an obviously very poor taste and a shitty thing to do. When I first heard the press conference, and by the way, I want to add that all media removed this press conference. They listened to critique and then they removed it. But when I first heard the press conference, I thought that feminists and Jane Doe should be happy because now they can probably reopen the case, because it sounded very incriminating. Like he couldn't say no, like he was admitting fault in the situation. But it turns out that feminists view this as being slanderous, because what he meant was that she came on to him and he was too weak to say no, which they say is slanderous in nature. They obviously claim that this is the patriarchy at work. So where a man is allowed to speak freely whilst women are not, that men and women are not equal before the law, that this case and all other cases that don't lead to a charge are because men in private and men in the justice system don't believe women. I don't believe this. I think that this is complete bullcrap, because a man does not have to be charged in court for the public to completely buy into him being a confirmed rapist and him subsequently losing his reputation and his career. We've seen this with the Swedish Lasse Kronér, Fredrik Virtanen, Martin Timell, and a lot of men involved in Me Too scandals internationally, where no charges were made, but careers were ruined nonetheless. This tells me we have a culture which highly trusts women and who highly disrespects men who would hurt them, not the other way around. I do agree with the feminists that the rate at which we prosecute rapists and the punishments that we give are too low. I just don't think that the problem is that men don't believe women. I think it's way more complex than that. A rape case cannot be judged by word alone, as both men and women do lie. I think we need more resources in place to improve the way in which rape and sexual assault cases are dealt with, and I think we need to make sure women report straight away and they trust the justice system enough to do so. But the problem with Me Too was that the public were the first to know in a lot of these cases, and there was sort of a public court prosecution, which I find unfit for a civilized society. To go back and add to the story with Göran Lambert, it turns out that this woman could be a serial accuser. She has made 4 accusations since 2015. She is currently on trial for slander for another case, and her case from 2018 is eerily similar to this one. I won't go into... I was thinking, I've recorded this video twice before, and I included a little bit more details about the case, but my point with this video is not to defend a 71-year-old man who thinks that it's a good idea to drink with a 30-year-old and think that I don't feel the need to defend himself. And also he seems very keen on doing that for himself and digging his own hole, so I'm gonna let him do that, honestly. My thing with this case is that I'm just confused as to how this case is what would enrage feminists enough to start a women's right in Sweden. Kurwa, oszkodzonego nas cała, kurwa. If Greta can do it, then so can we, sounds the encouragements on social media, where feminists are now getting ready to start a new strike, this time for women's issues, because of this trial and subsequent press release with Göran Lambert. Now, my first thought is, how come feminists only get the idea to protest when it comes to cases involving these powerful men? Why was there no protest in solidarity with Tommy Lind's friend, who was first raped under knife threat, then watched her friend Tommy be murdered by that same man with that same knife, and was then raped again by him? I saw or heard no feminist talk about this woman. Why was there no protest when Ahmed Mahmoud was able to make a murder attempt on a 9-year-old girl in the woods on his parole for a serious sex offense towards a child? Or why not rally around this incredible woman who was attacked and raped on her way home and then had to pursue her own
legal case. The man was acquitted in the district court, but after Elina on her own pursued the case to the Court of Appeal, he was convicted. She says that she lost everything that had previously defined her after that night, and she found no other way but to quit almost all of her courses in school. She described it as if her body psychologically almost gave up. For this crime, the 23-year-old man was charged with 2 years in prison and 10 years deportation. A new study recently came out showing that 60% of rapists in Sweden are immigrants. According to Brå, rapes have increased by 44% in the last 10 years. This is what the world's first feminist government has done for women in Sweden. Because of the politically correct culture we have here, the article in which this study is presented has to include the most far-fetched explanations. We think that part of the explanation is due to a high degree of mental health issues, drug abuse, social issues, bad grades, and so on. It can also be that a victim is more prone to report someone if the crime is committed by someone who feels more foreign to them and who has low social status. How did they come to these conclusions, I wonder? What is this based on? So bad grades makes someone a rapist. Now, I'm pretty sure if this explanation was to be used on a white man, feminist head would be exploding. There's no proof for this statement whatsoever. It's taken out of the blue, and I think it's appalling, actually. Another attempt to explain their findings away was that it is also conceivable that immigrants commit more rapes based on the fact that they may come from a culture where women do not behave like Swedish women. They are not allowed to party and drink alcohol, for example, and then some boys, note how they say boys as well, fuck you, and then some boys can interpret it as girls who do it implicitly have said yes to sex. And she then has to relativize this. She has to relativize this by claiming that Swedish men have had this view of rape and women not too long ago. And I just want to know when. When did men regard Swedish women drinking alcohol as a way that she has said yes to sex? Because the statistics do not support this. And she like I said, she has no proof for this whatsoever. And like Sweden used to be safe. Swedish women, we have a culture here where Swedish women were able to sunbathe topless without anyone batting an eye. And I mean, Sweden is known for being extremely liberal when it comes to these things. And Swedish women used to be safe. But feminists need you to not listen to your elders or your parents even, and they need you to think that Sweden has always been the way that it is today. They really want to pretend that they will be the ones to improve our situation, as if they have not been part of creating the problem all along. These protests are mainly about men's violence towards women and how feminists believe that the law treats them differently than men. I am all for criticizing the criminal justice system of Sweden and talking about these issues facing women today, but feminists will not be the ones to save us, not with empty platitudes like the ones we see on the streets of these protests. It's the same type of demands that they always make, which are too broad, too empty, and too unspecific to implement. Men need to stop being violent. Men need to stop raping and take accountability as a gender. Abortion needs to be legal in all countries. Men need to start taking men's violence towards women seriously. The criminals should be punished, not the victim. Change now. We should be equal before the law. And it's like, what are we going to do with these demands? And what is the government going to do with these demands? Cissi Wallin, who was one of the most driving forces in the Swedish Me Too movement and has been a main figure in these protests, had this wonderful demand as well. That Swedish legislation on defamation needs to be changed so that it better protects women who want to use their constitutionally protected freedom of expression to tell their story. The reason that she wants this is because she herself has been prosecuted for defamation for publicly accusing a famous man of rape, resulting in him losing his career and having his character completely assassinated. He was never charged for anything, but she was charged with defamation. And I was thinking about this. She's the only woman I know
who has been charged with defamation or anything similar to that after what happened during Me Too. And I think it's almost like she's just mad that she couldn't write an entire book slandering a man without facing consequences. And then she had to then she had to start a whole strike about it. And also, how exactly is she going to change the law here? What exactly does she want? Does she not think that this will also affect women and not just men? And aren't feminists just the type to want to silence hurtful speech? It does not make any sense. Feminists want to protect women against dangerous men, by which they mean white men who haven't taken any courses in gender studies, all while keeping the borders open, filling up with men from cultures where women are second-class citizens, and men who, like the researcher I quoted earlier said, thinks girls having fun and drinking alcohol means she's already said yes to sex and is free to rape. The politics of the first feminist government in the world has resulted in a more unsafe environment for women, and yet feminists say that they will be the ones to change that and keep us safe. I somehow don't trust them. Ah, dear. The Swedish justice system is broken. The punishments are disrespectfully low. The police don't have enough resources, but instead of focused criticism, feminists will choose the men versus women narrative because it is a man-hating ideology. Feminists want us to turn against all men. They want us to be scared of our own husbands, our own sons, our own male colleagues and friends. But good men will be the ones to protect us from the bad men, and they don't have to take accountability for what the bad men do because they share gender to do so. Feminists think that they speak for all women, but they do not. I would love for feminists to see their own hypocrisy and for them to see that they do not speak for women. So I was thinking of starting a little strike of my own. If you want to join me, use their hashtag kvinnostrejk, or in English, women's strike, and the hashtag women's strike against feminism to share your message. It would be really cool to see. Thank you so much for watching. It's been a while, so I'm a bit rusty, but I hope to see you next time, so make sure to subscribe. Bye! Nam za mało czasu. Wystarczy jeden nietrafiony i będzie po mnie. No dobra, chociaż spróbuję, może się uda. Ja też jestem tak super mogę... Dzisiejszy raz nam dziś... Ja nie reprezentuję. Nie, widzisz. Ja mogę... Moje ciało nie siła. Nie mamy dużo czasu, więc... Jeśli coś pójdzie nie, to ci podziękować. Nie wiem, ale zawsze wiedziałam, może muszę lecieć. Bo zaraz bomba wybuchnie, a my to będziemy tak...
So. Pomóżcie wstać dziewczyny, no. Grupa bym wam podziękował. Żebym z mieszkańcami Niemiec na powiecie. I że udało się. Nadal bym się cieszył znać, bym się z nią pójdzie się. Nie, po prostu będzie jednak propiwował. O, nie. Nie. To nie ten moment na żyna, aby oficjalnie. Cieszę się. Media, to już urodziny. Dziewczyny, żegnam się. Jedziemy do domu. Albo wbierz na tam sobie. Ja też nie prowadzę. Właśnie wyciągnąłem. Nie, ale ostatnio jak mnie wyciągnęli z rzeki, od razu wsiadłem za kierownicą. Thomas, show this to your girlfriend or anyone who you want to game with that doesn't want to game. Watch this because this explains a lot. What games are like for somebody who doesn't play games. I'm going to copy this and put it in chat. This is 20 minutes that you should watch with your wife. And if I can offer you some advice, sit quietly and just let her absorb it. This actually explained a lot of things about you to me because gaming. I got you into gaming a couple 2 years ago, 3 years ago. 2 years ago. Okay, and I pushed you to join me, and we started playing games. And you didn't have a lot of gaming experience, and I got ever so frustrated. You didn't understand the sort of basic. If I had watched this video 2 years ago, oh my gosh, that would help a lot.
because there's certain things, if you're a gamer, you take certain things for granted. You have a knowing, because games kind of all do the same thing the same way. You push A to jump and B to dash and do this and the trigger. And, well, of course you can jump up there. And yeah, we'll try double jumping. You sort of try things and know things. And the bulk of games just all kind of work the same. You don't, Mario Brothers never had instructions, but you just, you jump, oh, you hit the blocks, okay, go get the mushroom. Let me try jumping on an enemy, see if that works. That 20-minute video is everything about what it's like as an adult to just play games and not, of course you can look around in a 3D game. Well, there's a compass at the top of the screen. Have you checked your inventory? Do you know you can do this? No. Yeah, if you're a big gamer, watch that video, because any friends, wife, girlfriend, kids, yeah, you'll go, oh. But it also helped me understand his frustration too. I take things for granted in games that she doesn't. Now, she has improved leaps and bounds. He's got me playing tier 10 Ramptons and World of Warships. My only frustration, if I was to be honest, is the speed at which you keep up with multitasking. In tier 10 randoms in World of Warships, where it's like... It's multitasking in any game, though. Turn the ship right while contra-turning the guns to the left. Press O to engage your focused anti-aircraft fire. Switch between HE and AP shells. And then you see the planes drop. And then, okay, go ahead and start shifting the rudder early, because the torpedoes will pass this side. But his remaining planes are going to circle around and try this side. And if you don't already have the ship going back, he'll broadside you on the second drop while angling to that ship. And by the way, don't press R when you're on fire. But if you get hit by a torpedo and it floods, press R immediately. And your T is on cooldown, press T. Quick, go, 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 go. There's no... When you're in that dynamic environment at high-tier World of Warships, and there's that going on, it does not allow for... Okay, so I need to press T. Where's T? There's T. Okay. Planes are on my right. Oh, okay. Oh, I'm being shot at from over there. Who's shooting at me? Yeah. That it doesn't allow. You agree? It doesn't allow for that. But it is not intuitively. Well, yeah, you get dead. But it is a trained, learned skill that only comes from time to be able to go. It's like when you're turning to get your rear turrets firing and you're holding down the rudder. It takes time for the rudder to shift to neutral. And so you could let off the rudder before your guns are there, because your ship will drift. Exactly. It'll keep... And you actually want the rudder already going the other... It's kind of like... Do you remember Return of the Jedi? Yes. In the final scene in the Death Star. Spoiler alert for anybody who didn't see this movie in 1983. In Return of the Jedi, Wedge Antilles is in the lead X-Wing. And Lando Calrissian is in the Millennium Falcon. Yes. And he, what did he say? He said to Wedge, I'll get the main reactor, you get the North Tower, which is the regulator or whatever. Mm-hmm. And Wedge comments, Roger, I'm already on my way out. Before he's even fired his proton torpedoes, he's already planning his bank and turn, and once he fires his torpedoes, he'll throw everything he's got, all his blaster cannon energy, into his engines to run them at 150%, because he's now got to outrun the reactor explosion. He doesn't need his guns anymore. Which also isn't real. And as they're leaving and the fire's catching up, it actually hits the TIE interceptor that's behind him. And he's got to be thinking between maneuvering between all the things. He redirects his gun energy to his engines and puts shields in double rear to protect against the blast wave, because you've got this much window to get out. Yes. That kind of maneuvering does not allow for stopping to think about it. No. It has to be instinct. Yes. And the only way to do that is repetition, and lots of it. And it's not that I've played so much World of Warships that I'm a master of it and you haven't. It's that I've played 30 years of games. Yes. And so I've worked whatever part of the brain does that,
and you haven't. I've got 30 years and you've got 2. Correct. So if any of you have a partner or spouse or wife or husband or friend who doesn't have 30 years of gaming and you do, watch the video I linked and be patient because they will not go at your speed. Because sometimes I do go, why aren't you turning? Press T. Oh, yeah, and you're like... He'll come over my shoulder. Why isn't your press? Why isn't why? What about R? And she's like, I don't know. I'm just trying not to die. I'm trying to live. Yes, muscle memory. Exactly. Exactly.